Cześć kochani, witam Was jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie i tych stałych bywalców i nowych naszych gości na kanale Barwy Zdrowia. Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski. Znowu się spotykamy. Czym się zajmiemy dzisiaj? Zajmiemy się sprawą taką bulwersującą. Wielu mogłoby powiedzieć, ach, to już jest przeszłość. 2019, 2020 rok, co ty gościu klepiesz i tak dalej, i tak dalej. Otóż będę, znaczy ja wiem, że akurat wy w ten sposób nie pomyślicie, ale ja będę swoje klepał. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś, jak pracowałem w szkole, byłem dyrektorem bardzo dużej szkoły, 1200 uczniów i miałem bardzo fajną historyczkę, koleżankę. Była pasjonatką, fantastyczna dziewczyna. I ja ciągle się w swojej pracowni miała taką gazetkę i historia nauczycielką życia i tak dalej. Jak przekomarzałem się, jak zwykle ja mówię, Danusiu, historia uczy, że historia niczego nie uczy. I to takie małe a propos dzisiejszej naszej audycji, kochani. Chodzi o to, żeby faktycznie nie było tak, że historia niczego nas nie uczy. Warto czasami wracać do przeszłości, a cóż to za przeszłość? To jest zaledwie kilka lat, a cały czas, tak prawdę mówiąc, trwamy w tym całym dziadostwie, które nam usiłują stworzyć. Oczywiście mówimy o tej całej andemicznej historii, tej całej pylandemii, stworzonej przez kogoś jako próba generalna. Często namawiam Was do tego, żebyście zajrzeli na YouTube'a, znaleźli sobie otwarcie olimpiady w Londynie 2012 rok, jak to wyglądało. Tam pokazano doskonale, co będą z nami chcieli zrobić. Tam był symbol tego koronawirusa i tak dalej. Na płycie stadionu wszystko było przewidziane. Chyba 1998 rok, otwarcie olimpiady w Barcelonie, podobne rzeczy, jakieś diaboliczne, nie wiadomo o co chodzi. A dzisiaj się mówi, że załóżmy niejaki Dąbrowski, zwolennik spiskowej teorii dziejów, foliarz, jakiś tam jeszcze i jeszcze, a przy okazji płaskoziemiec, nie rozumiem, co ten foliarz antykowidowy ma wspólnego z płaskoziemcem i tak dalej, ale to mniejsza z tym. Etykietek się kompletnie nie boję. Kochani, wielu z nas przeżywało wtedy bardzo ciężki okres. Wielu z nas straciło swoich bliskich. Ja, chwała Bogu, bardzo bliskich nie straciłem z tego powodu, ale pamiętam to, co się działo, kiedy przychodnie były zamknięte, kiedy w listopadzie, bo akurat potrzebowałem, żeby wówczas moja mama, która już miała 80 chyba 8 lat, wówczas, dzisiaj ma 93, nagrywam tę audycję w 2025 roku, trzeba było po prostu badanie pewne porobić i staliśmy w listopadzie przed drzwiami, padał deszcz ze śniegiem, tłum ludzi przed tą przychodnią, bo nikt nie mógł zostać, nie wolno było wejść do środka, bo można było zarazić personel medyczny. To po co on w takim razie był? Pamiętacie te wyjące karetki na ulicach, tych ratowników ubranych w kosmiczne stroje? Jedynie po to, żeby nas na wszystkich nastraszyć i wielu z nas nastraszono. Akurat wówczas mieszkałem pod Warszawą, uczestniczyłem w każdej demonstracji, która się działa, nawet takich kilkudziesięcioosobowych na Placu Powstańców Warszawy 7. Och, były ciekawe historie i tak dalej, i tak dalej. Wielu z nas to przeżywało. I bardzo bym nie chciał, ażebyśmy ponownie przeżywali, ale zwróćcie uwagę na artykuły, jakie się pokazują bardzo często w prasie, w mediach, raczej mediach, co się mówi, znowu straszenie, znowu się zaprasza pewnych celebrytów medycznych jako ekspertów okrzyczanych.
I znowu jakieś tam się wymyśla epidemie, gdzie zafałszowuje się różne rzeczy. Ja będę robił takie audycje. W Stanach zmarła dziewczynka na Odrę. Guzik, prawda, nie na Odrę, ale u nas w Polsce się o tym dużo mówiło. Nakręcę taki odcinek. Ojciec dziewczynki, która zmarła faktycznie poprzez zaniedbanie szpitalne, ale okrzyczano, że to było na Odrę. Co się działo w Polsce? Od razu larum, Odra, szczepić się trzeba i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem antyszczepionkowcem. Jeżeli chodzi o pewne choroby, oczywiście trzeba się zaszczepić. No, pytanie, wyjeżdżam do Afryki, do krajów tropikalnych i tak dalej, żółta febra, cholera i tak dalej, trzeba się zaszczepić, tak? Żeby nie przywlec czegoś i tak dalej. Chociażby, ale to nie chodzi o to, żeby stosować masówki. Dzisiaj cały czas się nas do tego namawia. Szczepionka, szczepionka, szczepionka. Szczepionka przeciwko grypie, kiedy występuje okres grypowy. Ale jaka szczepionka? Przeciwko czemu? No przeciwko grypie. Jakiej grypie? Grypa to jest choroba, o ile się nie mylę, wirusowa, nie bakteryjna. I za każdym razem ten wirus jest inny. To, co ta stara szczepionka z ubiegłego roku ma pomóc na tego wirusa obecnego, bieżącego. No, słyszałem kiedyś wypowiedź pewnej pani doktor, która powiedziała, no, ale przynajmniej częściowo zabezpiecza i takie inne. Nie chcę powiedzieć ostrzej, powiem dyrdy mały i tak dalej. O czym, kochani, dzisiaj? To był taki wstęp może przydługi, a właśnie o tym, co stosowano w przypadku COVID-a. Koronawirus znany od lat 70. ubiegłego wieku, pisali o tym w podręcznikach polscy lekarze. Nagle sensacja. Okazało się, że można sobie z tym poradzić, ale kto nie chciał sobie poradzić? Dlaczego na przykład nie zastosowano niektórych leków, o których polscy lekarze również mówili? Doktor Mateja, dobrze mówię? Ojejku, mogą coś się przekręcić. Doktor Bodnar, który stosował na przykład amantadynę, sam wyszedł z tego i tak dalej. A odkwaszanie, o czym ja mówię? Wirus nie jest w stanie replikować się i zakazić komórki w środowisku alkalicznym organizmu, przestrzeni międzykomórkowej. Wielokrotnie o tym mówiłem. To dlaczego o tym się nie mówi? No i dobrze. Wielu chorych trafiło do szpitali. COVID to jest typowy wirus oddechowy typu SARS. SARS-CoV-2 i tak dalej. Więc atakuje po prostu płuca, problemy z oddychaniem. Co robiono? Stosowano respiratory. Oczywiście respiratory to jest jeszcze jedna ściema, bajka do rozstrzygnięcia i ktoś musi za to odpowiedzieć. Czy odpowie, nie wiem. Za tą aferę respiratorową, gdzie zrobiono potężne pieniądze na szwindlach i tak dalej, i tak dalej. No i kładziono tych chorych pod respiratory, rozrywano im płuca. Wielu o tym mówił. I jakoś nic nie doszło. I to ten personel medyczny, który był tam zatrudniony, to co? Nie widział tego? Nie wiedział o tym? A skąd się wzięły fortuny wielu ludzi z personelu medycznego? Można opowiadać wiele rzeczy. Szpitale to była jedna wielka, potężna korupcja. Skorumpowano bezczelnie. I teraz kto był tym czynnikiem korupcjogennym? Rządzący przede wszystkim. Oni mieli w tym interes wielki i tak dalej. Ale kochani, do tematu. Udostępnię ekran i sobie dzisiaj poczytamy. Jak wiecie doskonale, znajduję, myślę, że bardzo ciekawe artykuły. I tutaj mamy The Defender, Children's Health Defense. I mamy taki artykuł bardzo ciekawy, oczywiście link do tego oryginału i do translacji znajdziecie w opisie. Jeżeli nie będzie translacji, bo nie wiem, czy mi się uda, to wystarczy tylko, że znajdziecie ten artykuł, bo link do artykułu bezpośrednio podam. Wystarczy, że tylko tytuł skopiujecie, wkleicie do Google, znajdziecie ten link do tego artykułu i naciśniecie translate, albo tłumaczenie po prostu i tyle.
A więc jest oryginał, tak? I tu jest z kolei translacja. I teraz posłuchajcie. To jest artykuł z 18 września 2024 roku, czyli jeszcze nie ma roku. Poczekajcie, troszeczkę zwiększę tutaj czcionkę. Artykuł napisany przez panią Susan Burdick. Jeżeli podświetlicie link, to będziecie widzieli, co to za pani jest. Ja tutaj nie będę w tej chwili odczytywał, kim ona jest i tak dalej. Cofniemy się, tylko pokazuję, kto to jest i tak dalej. I teraz posłuchajcie, zajmiemy się treścią tego artykułu. COVID. Pośpiech w stosowaniu respiratorów zabił tysiące pacjentów z COVID. Cytat. Wiele tysięcy pacjentów z COVID-19 zmarło, ponieważ podłączono ich do respiratorów i odmówiono im leczenia iwermektyną i hydroksylchlorochiną, a nawet witaminą D, powiedział terapeuta oddechowy Mark Biszowski w wywiadzie dla CHD TV. W tej chwili nie wiem, co to jest, co to za stacja, nieistotne. Tutaj jest ten cały pan i tak dalej. Według Marka Biszowskiego, terapeuty oddechowego, tysiące pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmarło z powodu pośpiechu w podłączaniu pacjentów do respiratorów przy jednoczesnym odmawianiu im leków, takich jak iwermektyna, hydroksylchlorochina i witamina D. Jak podaje Cleveland Clinic, terapeuta oddechowy to pracownik służby zdrowia, który pomaga diagnozować, leczyć i kontrolować schorzenia płuc. To lekarze, którzy wykonują intubację, wprowadzają rurkę przez usta lub nos pacjenta, a następnie do jego dróg oddechowych, aby pacjent mógł otrzymać tlen za pomocą respiratora. W niedawnym odcinku programu Good Morning CHD Biszowski powiedział, że był świadkiem decyzji personelu szpitala o przedwczesnej intubacji wielu pacjentów z COVID-19. Powiedział, cytuję, wiele tysięcy pacjentów zmarło z powodu pośpiechu w kwestii wczesnej intubacji i braku możliwości wczesnego leczenia lekami takimi jak iwermektyna i hydroksylchlorochina, a nawet witaminą D. Nie podawano tym pacjentom nawet witaminy D. Chcieli ich po prostu zaintubować i podawać im remdesivir. Według Biszowskiego pacjentów intubowano nawet wtedy, gdy potrzebowali zaledwie 3 litrów tlenu. Biszowski przyznał, że nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego w swojej 25-letniej praktyce. To tak mało tlenu, że gdyby pacjentowi odłączono go od respiratora, wszystko byłoby w porządku, powiedział. Ale był pośpiech, żeby intubować tych pacjentów. Oczywiście jak najwięcej intubować. Jak najwięcej pacjentów wkładać pod respiratory. Intubacja powinna być ostatecznością. Biszowski próbował przekonać lekarzy, że to nie jest właściwa rzecz do zrobienia. Wyjaśnił, cytuję. Kiedy zaczynałem karierę w 1999 roku, pojechałem na ogromne sympozjum, na którym mówiono o ryzyku intubacji, ryzyku związanym z korzystaniem z respiratora. I już wtedy wiadomo było, że intubacja powinna być ostatecznością. W tym czasie zgłaszali 25% wzrost śmiertelności pacjentów, którzy byli intubowani i podłączani do respiratora. A teraz wiemy, że podczas COVID-19 zmarło ponad 80 do 85% osób podłączonych do respiratorów. Respiratory to jedne z najważniejszych narzędzi ratujących życie, jakie mamy, powiedział Biszowski. Ale są też niezwykle niebezpieczne, ponieważ zazwyczaj wywołują bakteryjne zapalenie płuc i kochani, bardzo dużo tego typu przypadków właśnie było. I co wpisywano do kart zgonu? Zmarł z powodu COVID. A przy okazji, jak ktoś zmarł na zawał, to też wpisywano zmarł z powodu COVID. To spotkało mojego wujka, brata mojego mamy. Pochowano go nagiego w worku. Rodzinie nie wolno nic było tam po prostu włożyć
I siostra tylko ubłagała, żeby marynarkę na worek położyć jedynie. A zmarł na zawał wujek. Miał chyba 94 lata, jak dobrze pamiętam, czy 93. Lekarze powiedzieli Biszowskiemu, że to po prostu protokół szpitala. Protokół, procedura i tak dalej. Tak naprawdę nie mieli wyjaśnienia. Powtarzali główne punkty rozmów w mediach. Bliszowski, który ostatecznie zrezygnował ze stanowiska, gdy ogłoszono obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu medycznego, powiedział, że na początku próbował przekonać lekarzy, aby podawali mu hydroksylchloroquinę. W pierwszym tygodniu pandemii, przepraszam, lekarze w szpitalu Bliszowskiego stosowali hydroksylchloroquinę. Mieliśmy niezwykle dobre wyniki, powiedział. Ale potem The Lancet ukazało się absolutnie fałszywe badanie na temat hydroksylchloroquiny. Lekarze by to zacytowali. Pod koniec swojej kadencji w szpitalu Biszowski powiedział dyrektorowi medycznemu: wiesz, cała ta wczesna intubacja była kompletnie okropna. Dyrektor medyczny przyznał, że była okropna, ale powiedział: robiliśmy co mogliśmy. Zdaniem Biszowskiego wielu członków personelu medycznego znajdowało się pod kontrolą umysłu i nie było w pełni świadomych szkód, jakie wyrządzało. Myślę, że wielu pracowników służby zdrowia ma złą sławę. Oczywiście, że ma. I ci dzisiaj eksperci, przyszywani, ty eksperci, gdzie w mediach mówi się wywiad z ekspertem, już nie chcę powtarzać, przypominać, kochani, wam tych nazwisk słynnych, sław polskich ekspertów, którzy jednego dnia mówili, że no ale to nie jest takie niebezpieczne, a następnego dnia zmieniali front. Tak jak minister Szumowski, minister zdrowia, na pytanie w radio RMF FM, ale jaka jest rola, było pytanie o po prostu maseczki, czy jest sens noszenia, więc od razu odpowiedział: a przed czym one mają nas chronić, czy coś takiego. Wyśmiał to. Ale już następnego dnia już była mowa o tym, że trzeba nosić szmaty na twarzy. O tych szmatach jest jedna z moich audycji, gdzie ja wyraźnie mówiłem, pokazywałem ilustracje. Możliwe, że w opisie dołączę link do tej audycji. O Robalu audycja była. Większość, jeśli nie wszystkie pielęgniarki, z którymi pracowałem, chciały pomóc i myślę, że robiły co mogły, ale znowu pod kontrolą umysłu. Większość z nich poddała się zastrzykowi. Nie posłuchali. Trzymałem za ręce zbyt wielu pacjentów, gdy brali ostatni oddech. Jednym z najsmutniejszych aspektów protokołu szpitalnego była izolacja pacjentów z COVID-19 od członków ich rodzin. To była tragedia, również w polskich szpitalach, w całej Europie, na całym świecie. Bandytyzm. Bandytyzm medyczny, sanitaryzm, ogłoszony sanitaryzm tak zwany i koniec, kropka. Ci pacjenci chcieli zobaczyć rodzinę bardziej niż cokolwiek innego, powiedział. Być może byli tam 2 lub 3 tygodnie, boją się, są chorzy, chcą po prostu zobaczyć kogoś, kogo kochają. Przez pewien czas szpital pozwalał pacjentom z COVID-19 na odwiedziny członka rodziny, tylko wtedy, gdy pacjent wyraził zgodę na objęcie go opieką domową. Kiedy już znajdzie się pod opieką paliatywną, powiedział Bischoff, środki ratujące życie są powoli wycofywane, a pacjent umiera w ciągu kilku minut lub godzin. A ci pacjenci poddawali się temu. Wielu z tych pacjentów, których znam, przeżyłoby, ale tak bardzo chcieli zobaczyć członka rodziny, że poddawali się swoistej eutanazji. W innych przypadkach pacjenci z COVID-19 umierali w samotności, bez obecności rodziny przy łóżku. Trzymałem za ręce zbyt wielu pacjentów, gdy oddawali ostatni oddech, ponieważ rodzina nie mogła być przy nich, powiedział Biszowski. I tu jest, kochani, rozmowa oczywiście po angielsku, więc ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przetłumaczyć na bieżąco.
A więc jest mowa właśnie o tym, co, co robiły po prostu respiratory. Zamykam to udostępnienie. Myślę, że wielu z Was, przepraszam, ale muszę sobie troszeczkę przepukać gardziołko. A więc wielu z Was mogłoby się podzielić różnego rodzaju doświadczeniami. Tu rozmawialiśmy o tym w rodzinach, wśród znajomych. Kochani, najgorszą rzeczą jest strach. Najgorszym czynnikiem, który zabija, jest strach. Więc dlatego mówię od lat, przestańmy się bać. Przestańmy się bać. Nie lękajcie się. To są słowa, które powtarzał po Jezusie, Chrystusie, czy Chrystusie Jezusie, Jan Paweł II, papież, tak? No więc nie lękajcie się, tylko prawda was wyzwoli. I chodzi o to, żeby mówić, kochani, prawdę. Stawać w tej biblijnej prawdzie. Przestać się bać. Bo tak prawdę mówiąc, czego się boimy? Sąsiada, żony, męża, kogoś z bliskich, którzy idą inną ścieżką? No to niech sobie idą. Każdy powinien mieć wolną wolę i robić to, co uważa w jego życiu, co za słuszne uważa. Ale my mamy też prawo do tego, żeby być człowiekiem wolnym, żeby wybierać. I jeszcze raz powtórzę to, o czym mówiłem na samym początku. Dlaczego ten temat? Dlaczego inne będą podobne tematy? Żeby nie było tak, że historia uczy, że historia niczego nie uczy, że historia nas niczego nie nauczyła. Zwłaszcza może nas Polaków, co mnie wkurza, bo powtarzamy ciągle te same rzeczy i ciągle wchodzimy w jakieś bagna, tragedie i tak dalej, i tak dalej. Liczymy na cud z nieba, a ten cud ma się najpierw wydarzyć w naszych głowach, dzięki naszemu myśleniu. Temu, żebyśmy myśleli nareszcie pozytywnie, żebyśmy nie wywlekali upiorów historii, a tu, co widzicie, ten lekarz w tej szmacie, to też są upiory już historii, naszej bardzo bliskiej historii. I ciągle ci eksperci ciągle straszą. Na okrągło, może akurat wy nie musicie zwracać na to uwagi, ale ja jestem uczulony, szukam różnych artykułów, przeglądam prasę i ciągle już na razie już się pojawił jakiś nowy artykuł, już pani doktor tłumaczy pewne rzeczy, a później na końcu wyjaśnienie, że no, ale można się zabezpieczyć. W jaki sposób? Szczepionką. Sprawa załatwiona. I tak to leci. Musimy być mądrzy, mówić po prostu nie tyle nie, nie zgadzam się, tylko opór, sprzeciw. Nie używać słowa nie. Opór, sprzeciw. Kochani, mamy potężną moc w sobie. Jeżeli nas się zbiera grupa, która myśli podobnie, ma podobne intencje, podobne myśli, to jest potężna energia, którą wysyłamy w przestrzeń kosmiczną, w kwantową przestrzeń. I wówczas tym, którzy mają zakusy, żeby majstrować coś, im się to nie uda. Naprawdę. Jest masa różnego rodzaju doświadczeń naukowych dotyczących tego, jak potężną mocą dysponują grupy ludzi owładniętych jedną konkretną myślą, jedną konkretną intencją. Chodzi tylko o to, żeby te intencje naprawdę były dobre, zgodnie z zasadą Huny i z taką zasadą chrystusową, nigdy nie krzywdzić, zawsze pomaga. Zawsze pomagać. Tymczasem co się stało w tych kilka lat temu? To było pomaganie. W czym? W tym, żeby masa ludzi przedwcześnie odeszła? Strasznie to, wiem, pesymistycznie brzmi, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, kochani. Jeżeli nawet robię takie audycje, bardzo takie ciężkie energetycznie, to nie dlatego, żeby kogokolwiek straszyć, tylko żebyśmy wywlekli z tego, wyciągnęli, wywlekli gdzieś tam z dna trzewi naszych
pozytywne wnioski, że my damy radę, że nie jesteśmy bezbronni. To oni, ci wielcy ONI, oni są bezradni wobec ludzi, którzy po prostu są mocni duchowo, którzy mają mocną psychikę. Być może mogą zabić nasze ciała, naszego ducha nie zabiją. I zapłacą potężną, będą mieli potężną lekcję za to, co do tej pory zrobili, zostaną rozliczeni. Bezwzględnie. Przyjdzie czas. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli nawet niektórym się wydaje, że to są bardzo ciężkie tematy, to też trzeba o tym mówić, żeby nie chować głowy w piasek jak strusie, bo można rąbnąć o beton i rozkwasić sobie buziulkę. My musimy wiedzieć, mieć wiedzę, co próbują z nami zrobić. To nie są teorie spiskowe, żadne. To są realia pewne. Jeszcze raz powtarzam, znajdźcie, wpiszcie sobie w wyszukiwarce YouTube'a otwarcie Olimpiady 2012 Londyn, chociażby to. Albo otwarcie Olimpiady 1998 Barcelona. Są krótkie wstaweczki, 2-3 minutowe i tam widać wyraźnie, co się tam działo, co pokazywano. A więc to nie było takie sobie, że o nagle pojawiło się. Nie, to było zaplanowane. No i to wszystko. Kochani, na dzisiaj tyle. Wszystkiego dobrego wam życzę. Głowy do góry. Trzymajcie swojego ducha, wzmacniajcie siebie wewnętrznie, bo to jest nasza moc. I to jest wszystko. Papatki. Cześć.